Majówka to idealny czas na pierwszy dłuższy wyjazd w roku, na ucieczkę z miasta. Tym razem wybór padł na Estonię, a konkretnie estońskie wyspy. Po sprawnym przedostaniu się na północ Litwy rozpoczęła się właściwa wycieczka. Łotwę, choć była tylko krajem tranzytowym, chciałem przejechać na spokojnie. Wybrałem więc boczne drogi. To był dobry wybór. Mały ruch, świetne szutrowe drogi, lasy i małe miasteczka. Granicę przekroczyłem leśną dróżką. Tak dojechałem do Estonii i pierwszej leśnej chatki na nocleg. W Estonii jechałem już po śladzie Trans-Euro-Trail. Celem pierwszego dnia było dojechanie na wyspę Saaremaa. Już pierwsze kilometry zapowiadały przyjemny dzień. Dobre, żwirowe drogi wiodące przez lasy. Jednak Estonia to nie tylko lasy, ale też mokradła. Niektóre odcinki obfitowały w przeszkody wodno-błotne i inne zasieki. Dojechałem do portu w Virtsu i promem przepłynąłem na wyspę Muhu, a dalej już na kołach do Saaremaa. Tym razem nocleg również w drewnianej chatce, ale już przy samym morzu. Kolejnego dnia zwiedzałem północno-zachodnią część wyspy. W tej części, oprócz łatwych i przyjemnych dróg, są też bardziej wymagające odcinki. Podróżując solo, nie ryzykowałem utknięcia w błocie i znajdowałem alternatywne trasy. Fajnie, co?
Drugi dzień na Saremie poświęciłem na jej południową część oraz dojazd do portu w Trigi, aby dostać się promem na kolejną wyspę, Hiume. Tu warto dodać, że promy między tymi wyspami pływają tylko 2 razy dziennie i warto kupić bilet online z wyprzedzeniem. Ta część trasy przebiegała częściowo wzdłuż wybrzeża, co było miłą atrakcją. Tego dnia chciałem jeszcze zobaczyć krater po uderzeniu meteorytu w miejscowości Kali. Hiuma jest mniejszą wyspą. Był tu jeszcze mniejszy ruch i mniej ludzi. Czułem tę kameralność i wypoczynkowy charakter. Choć jest zamieszkała, to widać było też sporo domków letniskowych. Tak bardzo mi się tam spodobało, że zostałem na niej dzień dłużej. Może dlatego, że jej nazwa oznacza Wyspę Dnia, a dni spędzone na niej były słoneczne i ciepłe. Tego dnia jechałem zachodnią i północną częścią wyspy. Tam trasa jest poprowadzona miejscami bardzo blisko morza, co oznacza piaszczyste fragmenty. Niektóre były dla mnie wyzwaniem. Piach to raz, a 2 to gałęzie drzew wystające na drogę. Na nocleg zatrzymałem się w miejscu biwakowym przy samym morzu. To była chyba najpiękniejsza miejscówka tego wyjazdu. Fajnie, co nie?
Drugiego dnia na tej wyspie przejechałem północno-zachodni fragment śladu Tet. Tym razem dla odmiany lasy i szutry, a dla chętnych był na północy odcinek przez plażę w kopnym piachu. Ja mu się tylko przyjrzałem. Na nocleg wybrałem chatkę, która była położona w środku lasu, a bonusowo była studnia z żurawiem. Ostatni dzień na wyspie to szybkie śniadanie i droga na prom. Połączenia ze stałym lądem są częste, a promy duże. Bilety można kupić online lub na miejscu. Po dopłynięciu na kontynent skierowałem się na południe. Finalnie dotarłem do miejsca biwakowego nad Zatoką Ryską, które oferuje widok na wspaniałe zachody słońca. To był już ostatni dzień w Estonii. Polecam ten kraj na wyjazdy. Jest stosunkowo blisko, jest spokojnie i bezpiecznie. Infrastruktura turystyczna przygotowana jest przez RMK, estoński odpowiednik Lasów Państwowych. Dostępna jest nieodpłatnie, a wszystkie informacje można znaleźć w aplikacji. Ponadto można tam poczuć skandynawski klimat. Widać to w przyrodzie, architekturze i zagospodarowaniu przestrzeni.